siemanko w kolejnym odcinku. Właśnie, żegnam się z tym pięknym hotelem. Super było. Znaczy, były plusy i minusy oczywiście. Dużym minusem było to, że muzykę było słychać do 12, to był ogromny minus. Ale wielkim minusem była tak pyszna restauracja i tak dobre jedzenie i super ludzie. Naprawdę przemili ludzie są tutaj właśnie na Wyspach Zielonego Przylądka. Jadę na autobus, znaczy idę złapać autobus, żeby dojechać na lotnisko. W tą stronę przyjechałem za darmo, to wydaje mi się, że ten autobus po prostu za darmo jeździ. A taksówka kosztuje 40 euro, także warto autobusem się przejechać. 22:30 mam swój samolot do Dakaru. No i później zaczyna się przygoda, bo muszę dostać się do Banjul, stolicy Gambii właśnie, bo mój lot przenieśli i przez to teraz muszę się dostać z Senegalu do Gambii. Mam tam około 6-7 godzin autobusem, ale już dowiadywałem się, że będzie dużo dłużej i jedzie tylko jeden dziennie, także musi mi się udać go złapać. A czemu to będzie skomplikowane? Bo jestem w Afryce, to po pierwsze, najważniejsze. Po drugie, drogi w Afryce są jakie są, także trasa na pewno nie potrwa 7 godzin, tylko potrwa dużo więcej. Kolejna sprawa, jedzie jeden dziennie, także jak mi się go nie uda złapać, to nie będzie wesoło. I jeszcze kolejna sprawa, że o 2 w nocy ląduje, o 1:30 dokładnie, także to jest jeszcze noc i lotnisko jest dość daleko od Dakaru, czyli trzeba tam dojechać. No w ogóle misja mnie taka czeka w tym odcinku, że szok, także oglądajcie go, bo będzie na pewno ciekawy. Dobra, jestem już w busie, taki normalny van, euro 20 na lotnisko, także nie ma co narzekać, czyli tam po prostu pan wziął mnie za darmo, a teraz trzeba euro zapłacić. Busik mnie wysadził, no i tak można jeździć za euro, a nie 40. Jechałem ja, 15 lokalsów, ściśnięci, tak? Ale co? Nie było źle. Muszę zrobić odprawę. Kurde, że akurat tam samolot dwa razy w tygodniu leci. Za taką cenę. Bo mógłbym lecieć jutro za 800 euro. Stamtąd do Amsterdamu. W Amsterdamie 6 godzin przerwy i 7 godzin do Banjul. Szok. Jakie połączenie w ogóle głupie. Ja to ostatnio po prostu mam takiego pecha, że to jest szok. Teraz mi powiedzieli, że z overbooking nie ma miejsca dla mnie. Ale się nie poddaję. To jest niemożliwe po prostu. Powiedzieli mi, że mogę sobie lecieć jutro po południu. Jak mi w ogóle mogą sprzedawać bilety? Tak, znaczy ja wiem, że tak się sprzedaje w niektórych lotach, no bo ludzie nie przychodzą na te samoloty. Ale dlaczego ja akurat muszę mieć takiego pecha? Akurat stanąłem... Nie uwierzycie, co ja zrobiłem w ogóle. Ale tylko to nie było moja wina, żeby nie było. Robię sobie live'a na TikToku, wiecie, gadam, wołają. A my dobra, przecież mam czas, 2 godziny do odlotu. I w kolejce byłem ostatni, praktycznie, przedostatni. No, i się okazało, że nie ma dla mnie miejsca. Akurat dla mnie. Dla mnie i tej pani, która była jeszcze za mną. Szok po prostu. Nie może się tak skończyć na pewno. Ja muszę polecieć, bo ja mam zaplanowany weekend i nie mam zamiaru go spędzić na Wyspach Zielonego Przylądka. No i nie wpuścili mnie. Jestem ja i jedna pani jeszcze. Akurat dla nas dwóch nie starczyło. A wiecie co jest najlepsze? Że powiedzieli mi, że najbliższy lot jest w niedzielę, a jest piątek. A ja miałem być w Gambii jutro. Niemożliwe po prostu. Ale ostatnio mam pecha do tych lotów, to jest po prostu nie. I to najgorsze, że to nie z mojej winy. No. Jakiś jeden się zdarzył z mojej winy, przyznam, ale większość nie. Ja w ogóle chyba w całej mojej karierze nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał tyle jakichś lotów przesuniętych, odwołanych i tak dalej, jak w tej podróży. To jest po prostu aż niemożliwe. Ja nie wiem, co teraz będę robił. Nie miałem zamiaru tu zostawać, bo nie wiem, co tu robić. I no nie jest fajnie. Dobra, przyszła teraz jakaś pani po nas, mówi, że może nas gdzieś posadzą w jakichś miejscach w samolocie, żeśmy tylko polecieli. Ale to jeszcze nie jest powiedziane, zaraz się to okaże. Szok po prostu. O, właśnie słyszę dźwięk startującego samolotu. To mój.
nikt na razie się nawet nie pofatygował, żeby tu przyjść z nami pogadać. Bo ja zostałem i ta pani. Także sprawdziłem bilety. Faktycznie, na jutro nie ma żadnego. Jest na niedzielę, ale też na późno, czyli 2 dni tracę kolejne. To jest po prostu przeginka taka, że nie, jestem na maksa po prostu zły, bo 2 dni w dupie. Ciekawe jak linia lotnicza się zachowa i w ogóle co zaproponują. I jeszcze dodatkowo sprawdziłem ten bilet na niedzielę, on jest na wieczór, ale on jest tylko do Senegalu. A co z moim biletem, który mi przepadł, który miałem do Banjul? Wiele osób na przykład sobie pomyśli, że to pewnie była moja wina, bo to było normalne, jakby to była moja wina, ale nie tym razem. Co, muszę siedzieć i czekać. Dobra, powiem wam jaka jest sytuacja. Widzicie, gdzie jestem znowu. Po tym jak tam siedziałem, upominałem ich ciągle co jest grane, kiedy w końcu ktoś do mnie przyjdzie. 21:30 przychodzi jakaś pani i mówi tak: no powiedzieli, żebyś sobie stąd jechał, wracaj do hotelu, w którym byłeś, zbieraj rachunki i wróć tu za 2 dni. Linia lotnicza ci oddam. Ja mówię, ale wy mi nawet nie powiedzieliście, czy ja mam kolejny lot, nie powiedzieliście kiedy lecę, nic mi nie powiedzieli. Nie, jedź sobie, zbieraj rachunki i wróć za 2 dni. Czujecie to? I no co, wróciłem tak jakby tu, ale nie było miejsca, załatwili mi inny apartament i co, no i będę zbierał rachunki, no i liczę na to, że mi oddadzą, ale czy mi oddadzą, to nie wiem, no. No i nawet mi biletu nowego nie dali na razie. Nie opłaci się tej linii lotniczej zwrot moich kosztów. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Niby mają zwracać wszystko, ma zbierać rachunki, ale ciężko w to uwierzyć, bo jestem w Afryce. Siema, pokażę wam jaki apartament mi dzisiaj dali. Tutaj mam widok od razu na główny deptak. Normalnie takie mieszkanie na poddaszu. Łazienka, kuchnia, ale to wszystko to jest nic. Chodzi mi tylko o to. Tarasik z widoczkiem na morze. Świetnie, zadowolony jestem. I najlepsze jest to, że taki apartament za 40 euro. A i jak powiedziałem, że mi na rachunek dali na trochę więcej. No, muszę jakieś korzyści z tego wyciągnąć, jakieś się da. Bo niestety, ale 2 dni tu stracę. Wiecie, że jestem człowiekiem, który nie lubi tracić czasu? Wiecie, na pewno wiecie. I to totalnie. Dlatego już napisałem od razu do Oli, z którą byłem, wiecie, wczoraj w tej sieci dla dzieci. Mówię, kurde, co tu mogę robić? Bo Ola też wycieczki organizuje tu na wyspie. Mówię, co tu mogę robić? Bo muszę pilnie coś robić, bo nie chcę mi się siedzieć 2 dni i po prostu, wiecie, patrzeć na plan. Nie mówię, że jest źle, bo jest piękny widok. Ja bardzo lubię patrzeć, akurat surfują, bo dzisiaj fale są duże. No i tak wpadłem, że pojeździć na buggy na pustynię. O 15 przyjeżdża po mnie samochód i aktywny wieczór. A teraz zaraz biorę się właśnie na trening. No i czas pochodzić, ponagrywać za 1,5 godziny. Jadę na te buggy, na pustynię i powiem wam, że nie mogę się doczekać. Jedyny problem jest taki. Nie wiem, czy widzicie, jak jest wszystko tak jakby zamglone, ale to nie jest mgła. To jest piasek z nad Sahary. Co jakiś czas podobno tak się tutaj dzieje, że są takie po prostu burze piaskowe, wszystko, że aż tutaj dociera ten piasek. Wyobraźcie sobie, ile kilometrów stąd jest Sahara. No, czekajcie, no samolot leci na przykład godzinę. No to musi być co najmniej 600 km, a może nawet być i 800, no bo myślę, że tyle, no przypuśćmy gdzieś tyle. I ten piasek aż potrafi tutaj dotrzeć. No i przez to wygląda, jakby była mgła już od wczoraj, cały czas. Tylko ciekawe, co będzie na pustyni. W ogóle wczoraj to taka burza piaskowa szła, tak to wyglądało mocno. No ale cóż, jest jak jest. Mimo tego, że tutaj utknąłem, no co, trzeba coś porobić. Nie ma co marnować czasu. Jestem w pięknym miejscu. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu kiedyś jeszcze przyjadę. To takie bardziej turystyczne miejsce. Takie, nie wiem jak to określić, no ale chyba raz wystarczy. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Czy jak ja sobie będę chodził po tej restauracji i tak sobie jadł,
Zbierał te rachunki, czyli mi naprawdę za nie oddadzą. Mój to śmierdzi takim wałem po prostu. Wiecie, ten lot kosztował 100 euro. Ja wiem, że inni lotnicze są bogate. No ale przecież ja mu zbieram rachunków na jakieś, nie wiem, dodatkowe 500 albo 600. Zobaczymy, jak oddadzą to fajnie, ale ciężko to widzę. W ogóle przed chwilą zobaczyłem, jak wygląda zbiórka dla dzieciaków na slumsach tutaj w Afryce. I naprawdę muszę wam podziękować. Dzięki wielkie, że chcecie wspierać takie inicjatywy, bo to było naprawdę coś fajnego. Jak byłem tam, to po prostu czułem, że te dzieciaki tego potrzebują, bo jest ich tam naprawdę bardzo dużo. No i w ogóle to świetna sprawa. Dodatkowo, jak będę za parę dni w Gambii, to w Gambii też się spotkam z pewną dziewczyną, która też buduje tam taką świetlicę dla sierot. I to jest niesamowite, że Polacy wyjeżdżają do Afryki, dokładnie Polki, i robią takie rzeczy. Mega to wspieram i cieszę się, że wielu z was też to wsparło. Dziękuję. Ja wczoraj nawet tego nie zauważyłem, zauważyłem tą choinkę, ale nie zauważyłem, że ona jest zrobiona z butelek plastikowych. Dajcie znać, kto z was lubi święta, kto spędza w Polsce, kto jedzie gdzieś za granicę. Ja w tym roku wyjątkowo w Polsce. Także naprawdę będzie super. W ogóle muszę wymyślić rybki. Muszę coś wymyślić na jutrzejszy dzień. Co tu ciekawego zrobić, bo wycieczek jest tutaj dość sporo na tej wyspie. Tylko muszę wymyślić te, które mnie będą interesowały. Dzisiaj myślę, że to buggy, na którym później pojeżdżę, to będzie naprawdę super. Ja bym dzisiaj tutaj przyleciał i zobaczył taką pogodę, to bym nie był zadowolony na miejscu tych turystów, którzy tu przyjeżdżają, ale to wiecie, to nie jest niczyja wina, to ten piasek, co wam mówiłem. Wczoraj mi o tym Ola właśnie mówiła, że tu jak się zbliża ta burza piaskowa, jak przyjdzie, to jest masakra po prostu. No i jest. Wiecie, co mnie wczoraj rozśmieszyło też? Albo wrzuciłem, że musiałem poczekać, aż mi odcinek, jak na odcinku dadzą monetyzację, że musiałem tam trochę cenzurować, na tym odcinku z Amsterdamu. Musiałem trochę cenzurować, znaczy dobra, to było 2 dni temu. Trochę cenzurować oczywiście, no bo YouTube to jest, wiecie, family friendly, zero wolności słowa, także trzeba było to zrobić. No i dopiero wtedy mogłem udostępnić. I ludzie mi piszą, o, wrzuciłbyś raz coś na czas, bez demonetyzacji nic ci się nie stanie. To ja wam wytłumaczę, co się stanie. No to tak mówię tylko informacyjnie. Po pierwsze, kto z was by parę dni chodził sobie za darmo do pracy? To jest raz. Bo YouTube to nie jest tylko moja rozrywka, ale to jest moja praca i za moje podróże płacę bardzo dużo pieniędzy. Tym bardziej za tą podróż teraz, bo ona jest bardzo intensywna. Wiecie, ja już byłem w tylu krajach, że nawet nie wiem, no już pewnie teraz to w jakichś 30 podczas tej podróży, a jeszcze będę w 3 kolejnych. Wiecie, to wszystko kosztuje. Samoloty, transfery i tak dalej, to przecież wszystko kosztuje. Ja tego nie mam za darmo. Dodatkowo, jeśli ja wrzucę jakiś film na YouTube, który będzie miał demonetyzację lub będzie miał czerwony znaczek, a film z Amsterdamu mógłby mieć, jak on pokazał tą wszystko, co jak tam wygląda, to wtedy automatycznie na kolejnych filmach ucina mi zasięgi. No i tak to jest. Ale najlepsze jest to, jak ktoś mi mówi, jak ja mam wykonywać swoją pracę, nie wiedzą jak to wygląda. No a niestety wielu takich się zdarza. Dlatego mam nadzieję, że wam to wytłumaczymy, jak to wygląda. No, ja idę już pod hotel. Idę pod hotel, bo zaraz po mnie ma przyjechać ten bus. Ale jest tak brzydka pogoda dzisiaj. Znaczy, wam się wydaje, że może jest ładna. Ale nie jest. Jest tak szaro-buro dookoła i tak wieje, że na pustyni to z tym piaskiem, który tam się będzie unosił, to powiem wam, że będzie ciekawie na tym bagiem. Ola już mi napisała, żebym wziął sobie jakieś rzeczy, które będą mogły być całe brudne. A ja sobie tak pomyślałem,
ale nie mam. Stały zestaw. Będę musiał po prostu pranie później zrobić po powrocie. W ogóle ostatnio zacząłem się odrobaczać. No wiecie, podróżuję po tych różnych krajach, cały czas zwiedzam, jem różne rzeczy na różnych kontynentach, także no na pewno tam nie jedno w tym moim brzuchu jest. I powiem wam, że tak, no, trzeba trzymać taką dietę w miarę dobrą, mniej słodkiego, mało glutenu i jeszcze różne takie rzeczy. Jakieś tam tabletki zdrowe i tak dalej. Codziennie do tego ćwiczę, bo sobie założyłem, że będę w grudniu codziennie ćwiczył. I powiem wam, że taką widzę poprawę w sylwetce, w ogóle jak widzę, jaki mam w ogóle płaski brzuch. Wszystko super. Jednak powiem wam, że z świata jedzenia jakiś gluten, gazowane napoje, piwa i tak dalej. Polaków, jak już Cześć, 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 pozdrawiam. Cześć. No, dziękuję bardzo. I naprawdę bardzo to zmienia. Mam nadzieję, że po tym miesiącu będę mógł dłużej utrzymać to, co robię teraz. Tylu Polaków, co ja tu spotykam. Ola mi mówiła, że latają właśnie 3 samoloty z Polski w tygodniu. Także trochę przylatuję tu ludzi. Z tych wiadomo, czartery, wiadomo, że tak. No ale trochę przylatuję. A wy, to właśnie teraz muszę powiedzieć. Jeśli planujecie lecieć do Tajlandii, dużo osób mnie pytało, gdzie tanie bilety szukać na loty. W tym roku najtańsze loty sprzedaje Air Arabia. My sami z Alą Air Arabia będziemy lecieć w styczniu, bo są po prostu najtańsze ze wszystkich. No i jak lecicie na 2 tygodnie, to po prostu trzeba szukać czarterów w biurach podróży. Bo nie dość, że lecicie bezpośrednio, no wiadomo, samoloty jest słabe, ale lecicie bezpośrednio, to jeszcze są tanie loty. To warto na tym tak oszczędzać. I jak przyjeżdżacie, najważniejsze, szukacie wycieczek, pamiętajcie, że biura podróży bardzo dużo pieniędzy kasują, a szczególnie polskie biura podróży, jak lecicie czarterem albo na wycieczkę zorganizowaną. Także lepiej się odzywajcie do nas, na Polacy na Phuket. Dużo taniej będą. No i oczywiście polecam naszego e-booka, Nasza Tajlandia. Tam znajdziecie wszystko, co potrzeba, żeby fajne wakacje w Tajlandii zorganizować, zaoszczędzić pieniądze i bawić się bez stresu. Święty Mikołaj przyjechał! Yo! Zaraz ruszamy pojeździć. No i wyjedziecie za miasto. Znaczy za miasto, dalej jest na mieście, tylko wyjedziecie za te turystyczne miejsca. No i już wygląda tak, że nie ma dróg asfaltowych, co jestem zaskoczony i to bardzo. Żeby sobie pojeździć takim, trzeba mieć prawo jazdy i sprawdzają. Trzeba numery wpisać na takim papierku, że zgadzacie się na zasady, jakie obowiązują tutaj, że wiecie, że jedziecie w Kolumnie, takie pierdoły. Pewnie to trochę nudne będzie, jak będzie trzeba tak jechać, no chyba, że trafię na fajną grupę i będą pozwalali na trochę więcej. Ale też slumsy są dalej. Przejdę się, pokażę wam, co tu się dzieje. Co jest niesamowite, ale to tak wszędzie wygląda, że macie piękne resorty, drogie restauracje, kluby, pieniądze ludzie wydają po prostu masę pieniędzy. Pojedziecie 2 ulicy dalej, slumsy i ludzie nie mają co jeść. No i niestety tak to jest. Tak wygląda Afryka i nie tylko. Patrzcie, no tu są murowane też oczywiście domy. No ale pójdziecie już tam dalej. No to tam już nie jest kolorowo. Tam to już blacha i tak jak wczoraj byłem po prostu na tych slumsach. A wiecie, co jest najgorsze w takich miejscach? W takich właśnie turystycznych, typowo wyspach, takich resortach, no w Afryce mówię na przykład, że jako turysta, no to wiadomo, oczywiście płacić 10 razy więcej niż normalnie, niż jako miejscowy, ale mimo tego, że ci turyści zostawiają naprawdę kupę pieniędzy, bo gdzieś nie pójdzie na obiad, to 15-20 euro trzeba zapłacić za obiad. A słyszeliście, ile oni zarabiają? 150, 200, 250 euro miesięcznie. Szok. Naprawdę, moim zdaniem, jeśli gdzieś jest drogo, to ludzie też powinni dobrze zarabiać. No ale znakomitym przykładem tego jest Dubaj. Dubaj to jest taki wyzysk, że to jest po prostu szok. Byłem w Dubaju na slumsach, interesowałem się trochę, jak to tam wygląda. Pomyślę, tania siła robocza, oczywiście Indie, Bangladesz,
Egipt i tak dalej, ludzie przyjeżdżają do Dubaju, gdzie każdy sobie wyobraża, że Dubaj to nie wiadomo co jest, wiecie, miliony się zarabia i tak dalej. No przyjechała chyba moja ekipa, a to nieprawda. Ludzie na przykład, tacy Hindusi, zarabiają, pracują tam na przykład po 12 godzin dziennie, zarabiają 1000 zł, 1500, 2000. To mi raz powiedział gościu, że zarabia, który był taksówkarzem, jeździł na ekskluzywnej taksówce po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. I on mówi, że on 2000 wyciągnie. Wiadomo, dla kogoś, kto mieszka w Indiach, to jest dalej dobrze, bo są dobre pieniądze. No ale tam 2000 zł to ci, którzy tam są stamtąd, to oni sobie tym dupę podcierają. Bo to dla nich żadne pieniądze. No ale tak jest. Niestety świat nie jest sprawiedliwy. No i właśnie widziałem, jaka grupa przyjechała. I już wiem, że będziemy tak zamulać. Same dziewczyny jakieś. Dziecko bez butów lata po tych kamieniach, po tym wszystkim, tych śmieciach. O, tam następne leci bez butów. Nie ma lekko. Albo będę miał taką maszynę, albo jedną z tych z pomarańczowych. Ale ta wygląda mocarnie. Kolega ma taką właśnie na Koh Samui. Pięknie się tym leci. Tylko że nam pewnie nie pozwolą tym lecieć, tak byśmy chcieli. Niestety. To jest moja maszyna. I zaraz startujemy. Gotowy. Powiem tak, no nawet nie jest tak źle, bo czasem można sobie fajnie przycisnąć. Dostałem zjebkę za to, że przesadzam. Wcale nie. Sprzedają bryłki soli. Akurat mamy przerwę chwilę. Myślałem, że tam tylko na górze wydobywają, a widzę, że tutaj też wszędzie się wydobywa tą sól. Znaczy wydobywa i produkuje w tych basenach. Fajnie się jeździ, ale co tylko przycisnę mocniej, co chwilę mam przypał. No, ale co mnie to obchodzi w sumie. Powiem tak, no, spoko zabawa, ale jak ktoś już ma jakieś doświadczenie na wagi, na przykład ja mam, bo jeździłem już parę razy i to tak hardkorowo, no to jest przejażdżka, o, tak powiem. No. Ale i tak fajnie. I tak fajnie sobie coś porobić ciekawego, bo nie miałem nic lepszego do roboty. Patrzcie, jaki mały żółwik. No. Wow. Bo tutaj właśnie też stąd się wykluwałem, ale to nie w tym miesiącu. Tu ogólnie, żebyście wiedzieli, Wyspy Zielonego Przylądka i tu nawet na Sal. W okresie chyba czerwiec, lipiec, sierpień, jakoś tak, jakoś mi Ola mówiła, że coś pomyliłem. Właśnie jest jedna plaża, gdzie żółwie składają jaja, no i później są małe żółwiki. No ale to niestety nie ten okres teraz. Dobra, mogliśmy jechać, bo przeciągają trochę. No i przyjechaliśmy teraz na jedną górę, ale powiem wam tak, bez okularów i jakieś bandamy, to się nie wybierajcie na to, bo po prostu ledwo na oczy widzę. Tyle pyłu w oczach. No i w nosie to drugie tyle. Patrzcie, tutaj jest w ogóle zipline. Stąd, z góry, się leci aż tam.
Tu kawałek jest. Tak jestem zakurzony cały. Patrzcie. Wszystko takie brudne, że szok. Ale fajnie. Teraz już tak trochę przycisnęliśmy. Już było lepiej. Tylko w niektórych momentach nie było nic widać od tego piachu. Taki brudny już po prostu cały. Muszę pilnie znaleźć jakąś pralnię, jak wrócę. Prysznic? Pralnia? No. Tu mamy następny stop. Tu normalnie jest piękna woda. Bo widziałem to na zdjęciach. No ale dzisiaj niestety przez to, co tu jest, ten piasek z Sahary to nie ma nic. Jest ciemno. Ale jest taki brudny już. Kolor brody to ma całkiem niezły. Prawie jak na pociągu z Mauretanii. No i już powiem wam, że mam tego dość. 3 godziny już mi starczy. Wiecie, jak przeważnie to jest taka przejażdżka z 20 minut 30, a tu już 3 godziny. I to naprawdę zwiedziliśmy kawał wyspy. Znaczy tej części wyspy. Ale fajnie. Już teraz to już normalnie pozwala cisnąć, robi sobie, wiecie, tak. Już tak mniej każe nas ograniczać, także jest dobrze. Jak to mówią, zmęczony, ale szczęśliwy. Było naprawdę fajnie, ale przygoda. Dziękuję Ola jeszcze raz, bo to Ola dzisiaj mnie zaprosiła na te kłady. Super, w ogóle jak będziecie szukali Oli, Ola też właśnie organizuje wycieczki. Także wpiszcie sobie na Instagramie Ola Wyspy Zielonego Przylądka albo Ola z Wysp Zielonego Przylądka, jakoś tak. Także znajdziecie na pewno. Polecam, super. Dobra, dzisiaj stwierdziłem, że sobie pójdę do jakiejś lepszej restauracji. Nie wiem, gdzie się idzie. Czy tu? Kurde, nie wiem. Jak się linia lotnicza płaci, to... to czemu nie? Jakiś hotel. Kurde, nie wiem, czy tam się wchodzi. Że to jest taka fajna restauracja. Sejnik. Dobra, restauracja jest tu. Tylko... No, restauracja bardzo ładna. Tutaj przy samym morzu. Tutaj jest w ogóle basen. No i jeszcze specjalnie na wieczór przyszedłem tutaj zobaczyć, bo chciałem zobaczyć właśnie, jak te butelki świecą. Ta choinka z butelek. Fajnie, kolory zmienia co chwilę. Nieźle. O. Czemu w kamerze tak nie widać? Dziwne, ale jest teraz prawie... O, dobra, zaczyna być widać. Fajnie. Dobra, tutaj zakończę ten odcinek pięknej choince zrobionej z odpadów, z butelek plastikowych. Jutro jeszcze jeden dzień tutaj. No i później wyjeżdżam już. Mam nadzieję, że wyjeżdżam, że mi się uda opuścić wreszcie tą wyspę i polecieć do Senegalu, a następnie pojechać do Gambii. No, zostało mi jeszcze jakieś 14 dni tej podróży. To znaczy 14 dni w Afryce. To później jeszcze będzie coś tego spokojnie. No, mam jeszcze 2 fajne plany później. Także zrealizuję na pewno to 100 odcinków, które jest w planach z tej serii. Fajnie. Cieszę się, że udało mi się że mi się uda takie coś zrobić, bo wiem, że się uda. I dziękuję Wam bardzo, że oglądacie te odcinki, bo naprawdę to jest bardzo duże wsparcie dla mnie i dziękuję za to, że zebrała się zbiórka na świetlicę dla tych dzieciaków, bo to naprawdę było mega, mega fajne i cieszę się, że mam tak fajną społeczność tutaj, że chcę pomagać, coś wspierać i że macie dobre serca. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, na razie.
I jeszcze póki mam tą koszulkę założoną, od poniedziałku rusza sprzedaż na stronie Extreme Hobby. Będą takie, są już te bluzy nowe, które miałem też w tej podróży z Pawłem. Także polecam serdecznie. Jest dużo innych jeszcze rzeczy. Coś świetnego na prezent pod choinkę. Pozdrawiam.